No, ostatnio na kanale u Petrolheada jakiś taki skandynawski vibe, chociaż wprawdzie nie mamy do czynienia z cegłami, tylko z cegieł następcami. Ten tatusiowóz ma ponad 400 koni mechanicznych oraz prawie 700 Nm i żeby tego było mało, jest to hybryda typu plug-in. V90. T8 AWD Polestar Engineering i jeszcze wersja Inscription najbogatsza. Rocznik 2019, więc jeszcze jest to przedlift. Auto ogólnie jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia w opisie filmu. Olbrzymi szacuneczek dla właściciela. Paręset ładnych kilometrów tutaj do mnie zrobił, bym Wam mógł pokazać, jaki ten samochód jest, jak idzie, żebyśmy mogli te 400 koni mechanicznych wykorzystać na szybkiej wycieczce za granicę. Najlepsza wersja wyposażenia, najmocniejsza wersja silnikowa, właśnie T8 Polestar. Kurczę, czy przypadkiem nie jest to najmocniejsze kombi od Volvo? Jak nie, to możecie mi sprostować w komentarzu. Ale jest mocne. O silniku, czy raczej o silnikach porozmawiamy sobie później. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to mamy tutaj takie kombi typowo rodzi, taki tatusiowóz, 4,9 metra długości ponad. Auto raczej wyglądające dość okazale i dość poważnie, no ale jak to Volvo, ostatnio było XC90 na kanale, no to w przypadku XC90 aż się chciało grać na klawesynie po prostu. Jest to segment E, także konkurent dla Mercedesa klasy E, BMW 5 bądź też Audi A6. Nie mamy tutaj pakietu R-Design, no bo właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, jest to wersja Inscription, także chromów tutaj w ogóle nie powinniśmy się wstydzić, czy też bać. A jest ich tutaj naprawdę sporo, akurat relingi dachowe, no to jest takie szczotkowane aluminium, ale tutaj wokół okien, no to chociaż to jest też jakby takie delikatnie szczotkowane. Klameczki, chromik, listwa z boku nad progiem bocznym, też chromik. O! Klasa. Inscription hashtag. Jeśli chodzi o mordeczkę, no to nawiązuje ona do innych modeli z gamy Volvo w tych latach, właściwie do dzisiaj, no. Jest to przedlift, no to polift tutaj troszeczkę będzie się różnił, ale zobaczcie, mój przedlifcik, no to mamy już takie lampy, oczywiście full LED. Jest to takie jakby litera T wywrócona na bok. Ta litera T to jest oświetlenie do jazdy dziennej, jest to młot Tora, wloty, grill prawdziwy. Tutaj na dole prawdziwy i po bokach z tego co widzę są fejkowe, ale Boże Święty, no jest tak elegancko powiedzmy. Jeśli chodzi o felgi, wierzchnia część jest spolerowana, wnęki polakierowane są na szaro i ogólnie felga ma tutaj 19 cali, rozmiar opon już Wam mówię 255×45. No właściciel, jako że korzysta z tego samochodu na co dzień, no to też oponki tutaj celowo troszeczkę wyższe sobie dał. Ciekawe jak to się odbije na pomiarze prędkości maksymalnej. Kagańczyk tutaj jest, ale jeszcze nie na 180 km na godzinę, oj nie. Nie wiem czy wiecie, ale w ogóle to przetłoczenie tutaj występuje w Volvo od bardzo dawna, nawet w starych modelach. Nawet chyba w Amazonie ono jest, tylko wiadomo, no w starszej formie. Akurat końcówki wydechów są elementem zderzaka, ale z dwóch stron tutaj wydobywają się spaliny, proszę. Są tutaj jakieś nawet seryjne przepustnice na wydechach, końcówki po obu stronach. W ogóle tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na te emblematy. Zobaczcie jak one wyglądają. Te wszystkie informacje chyba już mamy na takim emblemacie jednym. To wchodzimy do środka, zaczniemy sobie od tylca, od bagażnika. Z kluczyka sobie możemy tutaj otworzyć, bo jest elektryczny. Bagażnik ma chyba z 560 litrów. Jest po prostu olbrzymi. W ogóle fajnie ta roletka tutaj do góry wyjeżdża. Ogólnie ta pojemność jest liczona właśnie do wysokości rolety gdzieś, czyli tak jak tutaj idzie. Bagażnik gigantyczny. Jeśli rozłożymy sobie tylną kanapę, to będziemy mieli tutaj chyba z 1600 litrów pojemności. Jeśli złożymy kanapę, też tutaj będzie od klapy do przednich foteli jakoś 2 metry długości. Świetnej jakości dywaniki. Tutaj proszę jakieś zaczepy, haczyki, oświetlenie. Tutaj nawet jest hak. A jeśli zajrzymy pod to, no to proszę bardzo, tutaj normalnie byłoby na jakieś miejsce na koło zapasowe, ale po prostu w tym samochodzie też mamy z tyłu silnik. Proszę bardzo, tam bodajże moduł komfortu. Ach właśnie, jeśli wchodzimy już w takie szczegóły, no to ten egzemplarz akurat był wyprodukowany w Szwecji, chociaż w tym czasie już też te auta powstawały również w Chinach, no bo Volvo w tym czasie było pod władaniem Chińczyków bodajże. Ale jeśli na przykład zagłębimy się tutaj i sprawdzimy różne plastiki, różne elementy w tym samochodzie, nawet taka przednia szyba, proszę bardzo, gdzie ona była wyprodukowana
Poland. Jak się okazuje, masa rzeczy było tutaj w tym aucie wyprodukowana w Polsce. Nie wiem, nawet to przykładowo sobie wyciągnijmy. Bodajże w ten sposób się wyciąga. O, proszę bardzo, jakieś kablisko. No co tutaj pisze? Ole, tutaj jakieś izolacje, wygłuszenia. Normalnie to jest materiałowe, spałbym na tym. Tutaj jeszcze mamy foliki, na progach bodajże też są folie, amortyzator. Przejdziemy do przestrzeni pasażerskiej, zobaczymy, czy będzie tak jak w XC90 z dźwiękiem otwierania i zamykania drzwi. No to jest życie. Tutaj skóra. I tutaj, o kurczę, też jest tutaj, cały jest miękki, a skóra, no to proszę, nawet tutaj są jeszcze przyszycia. Ten w ogóle panel aluminiowy, prawdopodobnie jest to aluminium. By to zweryfikować, ja na przykład tych dekorów gryźć nie będę, ale mogę na przykład sprawdzić, ile jest miejsca z tyłu. Proszę bardzo, jakie okno dachowe duże, akurat tutaj moja głowa wchodzi. Jeśli by tego okna dachowego nie było, coś czuję, że ja tutaj bym włosami dotykał o podsufitkę tak wyraźnie. Tutaj troszeczkę dotykam tak po boku, ale dzisiaj naprawdę nie patrzcie, bo taka czupryna mi wyszła, że aż strach. Ale moje włosy w tym teście nie są istotne. Istotny jest samochód, miejsce na kolana, proszę bardzo, jest. Nie, no jest tutaj miejsca w środku. Mam wrażenie, że nawet więcej niż w A6 bądź też BMW 5. Dobrze to wszystko wygląda. Tak dość przytulnie jakoś. Nie wiem, te skóry, proszę. Roletki tutaj są nawet, nawiewy w słupkach B. Fajnie te wyprofilowania, to jest takie dużo takich różnych urozmaiceń. Proszę, taka lampka, o, ledzik. Okno dachowe jest olbrzymie, podsufitka jest jasna, ale na przykład słupki B oraz C są ciemne. Takie coś chyba widziałem w Peugeotie 508 ostatnio. No i tapicereczka, gładka skóra, perforowana skóra. Od tej właściwie chyba z małym bączkiem jeździ, izofixik. Podłokietnik z tyłu, ale powiem wam, mięsiste takie te skóry są. Takie naprawdę sprawiedliwie, fajnie się je dotyka, te grube przyszycia są. I tutaj jak w XC90 schowek twardy w środku, ale jest. No i tutaj proszę, uchwyty na kubeczki. Jakbym się tutaj miał przyczepić, no to trochę, znaczy właściwie jest olbrzymi tunel środkowy. Trzecia osoba, no to tutaj będzie miała trochę, no w rozkroku, po prostu siadł w rozkroku, ale do tylnej kanapy rozkrok jak najbardziej pasuje, jest spójny. Tunel podejrzewam, że jest tak wysoki ze względu na to, iż jest tutaj bateria. Wprawdzie mamy napęd na wszystkie koła, ale nie mamy tutaj wału, nie mamy tutaj fizycznego jakby połączenia silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, który jest z tyłu. Proszę bardzo, taki środek, pięknie to wszystko wygląda. Miejsce kierownika tego pojazdu, tego wehikułu. I jeszcze tutaj rzut oka. Ostatnio XC90 była z jasnym wnętrzem, ale czarne trzeba przyznać, też kozak. Niesamowity tutaj też jest gałęcjusz. Idziemy go zobaczyć. Drzwi z przodu to tylko formalność. Super. W ogóle jak ten samochód jest wychuchany, muszę przyznać, grubo. Boczek z przodu też jest wszystko tak jak z tyłu. Jest calutki, miękki, pełno tutaj skóry. Dekor, klameczki, przyciski w ogóle takie czarne, z black piano w ogóle, ciekawe. 115 000 kilometrów przebiegu ma ten samochód. Widok z perspektywy kierowcy. No, mniejsze są szyby, zdecydowanie mniejsze niż w XC90, ale jak mi się tutaj siedzi? A dobrze, tak jak w XC90 generalnie, ale no czuję, że tutaj fotel jest niżej, deska rozdzielcza jest bardziej na wysokości klatki piersiowej. No w XC90 po prostu siedzi się jak w SUV-ie, a tutaj jak w sedanie. Czy tam w kombi, no to samo. Pozycja za kierownicą do znalezienia bez żadnego problemu. Czy ktoś będzie wyższy, czy też niższy. Wygodne, obszerne fotele. Ale właśnie, no chcieliśmy zobaczyć tutaj gałęcjusze. Naprawdę cudo, taki kryształowy. Orre Force Sweden. Nie wiem jak to się czyta, chyba tak. Ale kurczę, no to jest prestiż, aż moje dłonie nie są godne tego gałęcjuszka. W ogóle odpalimy sobie samochód. Tak się odpala Volvo jakiś świeży. I auto jest odpalone, no bo przecież jest to hybryda typu plug-in. Tutaj mamy 400 koni pod maską, no to panie, drogi. Kierownica okrągła i tutaj już te bicepsiki pasują. Ja pamiętam, w Volvo XC90 ostatnio mówiłem, że nie pasują, bo taki charakter auta. Tutaj kurczę, niech zostaną. Niech trochę nam ta kierownica pokazuje, że no, można tym autem sobie depnąć. Multifunkcja, tempomacik. Do wyboru jest tutaj limiter. Adaptive Cruise Control, adaptacyjny tempomat
i Pilot Assist. Taki można powiedzieć volvowski autopilot. Ogólnie Volvo trochę tam współpracuje, słyszałem, z Teslą, jeśli chodzi właśnie o autopiloty, ale mam nadzieję, że w Volvo troszeczkę ten autopilot będzie działał lepiej. W Tesli taki trochę przereklamowany. Liczniki, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Aha, mapka ustawiona i proszę, tutaj komputer pokładowy, media, nawigacja. Też od razu przejdziemy do systemu multimedialnego. Zobaczcie tutaj nawiewy. O, pięknie. Zobaczcie też z bliska, jak to wszystko ładnie wygląda. No tutaj jest dbałość o szczegóły. Dbałość. W ogóle taka zadbiana ta deska rozdzielcza. Ładna cała, w skórze. Ale super. Prawda? Ale tutaj już na przykład jest twardy materiał, a w XC90 było miękko. Tutaj jest miękko. Tutaj wiadomo twardo, no bo dekor. Jedyne takie fizyczne przyciski na desce rozdzielczej w zasadzie. No, zmiany utworów, głośniej, ciszej, pauza. I tutaj, jak w tablecie, żeby sobie po prostu powrócić. O, jest nawet instrukcja, żeby sobie powrócić do takiego centralnego ekranu. Wszystko to działa tutaj bardzo płynnie, jak widzicie. Możecie zrobić sobie pauzę, by zobaczyć, jakie tutaj mamy systemy, jakieś wspomagania i tak dalej, autopiloty, wyświetlacz kierowcy i kompozycję wyświetlacza. No to tak jak w XC90. Teraz jest Glass, Minimalistic, Performance i Chrome Rings. No to wszystko jest dość proste w obsłudze. Jakaś tam klimatyzacja na przykład, no, trzeba tak troszeczkę mocniej jakby dotknąć. Są tutaj wentylowane fotele, podgrzewane. Można to sobie ustawić na automatyczne nawet. I panel klimatyzacji, no nie ma fizycznego, jest taki cybernetyczny. Od razu klimatyzację wyłączę, bo będę cisnął na autostradę. Regulacja postojowa. No tak, hybryda typu plug-in, także myślę, że chyba tutaj jest ogrzewanie postojowe normalnie, no bo co? Dobra, lecimy dalej szybciuteńko, bo zaraz na autostradę. Schowek jest olbrzymi, miękko opada i jest pięknie wykończony. Tunel środkowy też, to jest po prostu piękna sprawa. Tak, proszę, skórka. Idzie od prawej do lewej strony, czy tam na odwrót, aż tutaj kończy się, ma swoją kontynuację jakby na podłokietniku. Podłokietnik, też tutaj mało miejsca jest. Mi się wydaje, że w XC90 było więcej, ale chyba ze względu na tą baterię, która jest umieszczona pod tunelem. Taka rolka do wyboru trybów jazdy, a tryby jazdy to Constant AWD, Pure, oszczędna jazda, Hybrid, no i Polestar Engineered. Wszystko jasne? Myślę, że nic nie trzeba tłumaczyć. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten dzyndzel do odpalania samochodu, czy też rolka do zmiany trybów jazdy, naprawdę ładnie one wyglądają nawet z bliska, jak się przypatrzymy, takie kurcze, no jak jakieś biżuteria powiedzmy. I tutaj jeszcze, proszę, uchwyty na kubki, taka roletka i możemy gasić, zajrzymy jeszcze pod maskę. Kurczę, jak w XC90 zapomniałem, że tutaj też jest schowek i to miękko wykończone, miękko opada. O, jeszcze przed otwarciem maski, no to taka oto zapowiedź. Type 2. A z AC sobie możemy ładować ten samochód, chyba z maksymalną prędkością 3,7 kW, no bo jest tutaj silnik spalinowy, silnik elektryczny, a jak jest silnik elektryczny, no to też mamy baterię. Gdzie to? Aha, Volvo. No to przecież powinno być gdzieś, o, tutaj. Proszę bardzo. To idzie tu, cyk i tutaj. Ty, patrz, sprawdza się normalnie. Pod maską 4-cylindrowa, 2-litrowa benzynka turbo z kompresorem. Sam silnik spalinowy ma tutaj 320 koni mechanicznych oraz 430 Nm, także już nawet tylko z silnikiem spalinowym byłby to bardzo dynamiczny samochód. Jest on skonfigurowany z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów oraz, rzecz jasna, z silnikiem elektrycznym, napęd AWD. Ale tak jak kiedyś Wam mówiłem, w Lexusach jest podobnie, że nie ma tutaj wału pod spodem, a po prostu przednią oś napędza silnik spalinowy, a tylną elektryczny. Silnik elektryczny ma bodajże 87 koni mechanicznych, 240 Nm i łączna moc oraz moment obrotowy tego całego układu. To jeśli mamy tutaj wersję T8 Polestar Engineered konkretnie, 405 koni mechanicznych oraz 670 Nm. Wiecie, jaki ten samochód jest elastyczny, skoro mamy tutaj silnik z turbo, z kompresorem i jeszcze z tyłu elektrykę. Przecież silnik elektryczny jest mega bezpośredni.
No i co? Auto oczywiście troszeczkę waży, no bo te baterie i tak dalej. W ogóle na baterii tutaj można przejechać według deklaracji producenta jakoś 42 km. Jak się naładuje ten samochód do oporu, to właśnie też pokazuje 42 klocki. Realnie wyjdzie gdzieś 30, ale gdyby tutaj Petrolhead się skupił, jechał eco-drivingową, myślę, że te 40 km dałoby radę zrobić. Bak paliwa ma 60 litrów pojemności. Kurczę, jeśli mowa o średnim zużyciu paliwa, ciężko w zasadzie powiedzieć. Zależy, czy po prostu będziemy jechać z naładowaną, czy rozładowaną baterią. Może i wynieść nam, nie wiem, 0 albo 1 litr, a może wynieść na przykład 7-8 litrów. Zależy też, czy będziemy jechać po autostradzie, czy też po mieście. No dzisiaj akurat zużycia paliwa nie będę dla Was testował. Producent tutaj podaje 1,7 litra, ale to wiadomo, to jest skam. Chociaż mówię, teoretycznie też jest do uzyskania, ale te średnie 1,7 litra, takie według WLTP, no to i 15 kWh na 100. Jeśli chodzi o osiągi, no to warto tutaj wspomnieć, że ten samochód waży w tej konfiguracji 2090 kg i pierwszą setkę powinien osiągać w 5,3 sekundy. A prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. No, jeśli ogląda to jakiś inżynier Volvo i słyszy, że właśnie teraz wybierzemy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, by sprawdzić konkretnie tą weryfikację, te 250 km na godzinę, oj, to pewnie będzie łapał się za głowę. Ale przecież próby autostradowe są mega ważne. To co, jesteśmy na miejscu, wiadomo gdzie. W ogóle co to za głupie pytanie by było teraz, gdzie jesteśmy? Każdy, kto wszedł w ten film, powinien wiedzieć w ogóle, jak Wam się podoba ten kokpit tutaj. Proszę, elegancko w tych świeżych Volvo, naprawdę to jest tutaj klasa. W ogóle wcześniej Wam nie wspomniałem, że właściciel tego Volvo też prowadzi swój kanał na YouTubie, Dyskursywni. Link do jego kanału macie w opisie filmu i co? Myślę, że możemy palić bestię i przy tym soundcheck. No są 4 cylindry, ale ogólnie trzeba przyznać, jest to niezły sliperek, bardzo dynamiczny samochód. I dobra, odpalamy sobie Polestar Engineered. Dajemy sobie D, wszystkie kamery myślę, że działają i będziemy startować. Takie mam wrażenie, jakbym o czymś zapomniał. Właśnie. Zużytko przecież. Zużytko. Kasujemy. No i dobra. Później zobaczymy, bo teraz nam się chyba chwilowe tutaj wyświetla. No, zrobimy sobie taką niespodziankę. Wiecie, na próbie autostradowej, no to wiadomo, 405-konne Volvo, takie 2,1 tony, masa własna, to swoje musi spalić. No ciekawe, jakie tutaj wyjdzie 100-200 nawet. Bo można mierzyć, tu można. Dobra, deptamy. O kurczę, ale to powiem wam ciekawe, bo jest tutaj coś takiego, że czuć uślizg, jest taki lekki uślizg na przednich kołach, taki... Przedni i tylna oś tak jakby osobno chcą napędzać ten samochód. W zasadzie tak tutaj właśnie jest, ale jakoś to tak ja przynajmniej czuję. No i dobra, wiadomo, zaraz kontrola, także trzeba będzie ściągnąć kamerkę, by nie było przypałowo. Jak dzisiaj mamy wiatr, boczny mamy wiatr. A też 200-250 tutaj ustawiłem. A Volvo, inżynierowie teraz, dzisiejsi inżynierowie Volvo by to się stukali w głowę, co ja planuję w ogóle zrobić. Ale spokojniutko. Volvo przypałowe? Nie. Jest, proszę bardzo, bez kontroli, wszystko ok. Matko święta, dopiero się teraz kapnąłem, że tej kamery wcześniej nie włączyłem, ale już jest wszystko git. Pewnie o tym zapomniałem. Jakoś tak wiecie. No i dobra, co? Będziemy jechać do drugiego wiaduktu 100-200. No.
Jest odpychanko. Kurczę, ale jakie kulturalne. Dziwne, ciekawe uczucie. Dobra, i musimy hamować. Znaczy hamować. Po prostu odpuściłem gaz. 13-14 wyszło 100-200, ale minus 2% z górki było. Na równym trzeba będzie to zbadać jeszcze raz. Ty, ale kurczę pieczone. To taki ostry, luźny Ryszard. Prawie wiotki Kazio bym powiedział, ale no nie, to już za szybko do wiotkiego Kazia jest. Dobra, teraz sobie zbadamy prędkości obrotowe. Ja już tutaj sobie wrzuciłem tryb Constant AWD, by najwyższy bieg był wrzucony non-stop. No to powiedzmy takie 140 km na godzinę. W ogóle GPS-ik, proszę bardzo. Te oponki mamy troszeczkę tutaj wyższy profil. 140 według prędkościomierza to takie 143 według GPS-u. 140 to mamy 2307 obrotów. Zwalniamy do 120. No momencik, bo tutaj busik będzie chciał wyprzedzać, a nie chcę go tutaj też podmulać. Dobra. 120. Mamy 2000, nie, chociaż ty no, równe 2000 obrotów. Coś niesamowitego. To są, proszę Państwa, emocje. I 100, no to będzie tutaj 1628 obrotów. Dobra, ciśniemy już, tutaj nie będziemy busa zwalniać. Damy sobie tryb Polestar Engineered, ale tutaj od razu czuć takie dobicie. Patrzcie, 2.0 turbo kompresor i jeszcze silnik elektryczny. My chyba tutaj polecimy na maksa i zbadamy sobie 200-250 za chwilę. Ale momencik, może ktoś będzie chciał tutaj ciężarówkę wyprzedzać. Tak jest, wyprzedza. Decha możemy deptać. Ale busik nieładnie jedzie. Dobra. Nie zmierzyło do 250. No kurde! Ja pierdzielę, no środkiem jedzie tym busem, ja pierniczę, aż się wystraszyłem trochę. No nie mogłem deptać, no. Tu musimy przez to. No 200-250 pomiaru nie zrobiłem. No dosłownie troszeczkę tylko zabrakło. No panie, 256. Ok, musieliśmy tutaj zwolnić. No i zobaczmy, może średnie zużycie paliwa 21 litrów. No ale to takie pędzlowanie do 250. Wiesz, 400-konne kombi to jest. W ogóle jeszcze jeśli chodzi o ten system hybrydowy, no to możemy tutaj jechać autem do 125 km na godzinę na silniku elektrycznym. No i wiadomo, jak tam deptamy, no ten silnik elektryczny tutaj, oj, bardzo czuć jak pomaga silnikowi spalinowemu, tej turbinie, temu kompresorowi. Naprawdę cuda się tutaj dzieją. Zjeżdżamy na Szwed. No nie zjedziemy sobie na Szwed. Słyszałem, że tutaj nawet jakby się nam wyczerpała bateria, to wciąż samochód ma w niej jakiś bufor, że po prostu będzie utrzymywał swoje osiągi. No jest to ciekawe. Soundcheck? Kurczę, soundcheck, zapomniałem. Normalny taki dźwięk czterocylindrówki. Ale kurczę, jest to ciekawe, bo dźwięk takiej czterocylindrówki, auto komfortowe, ciche całkiem, a takie kurczę, odpycha się jak... Oj, ewidentnie czuć, że jest to dynamiczny samochód. Taki strasznie elastyczny, strasznie ma mocny tutaj dół. Prowadzenie, no to raczej po prostu jest to autko takie
rodzinne, chociaż też nie ma tutaj jakiejś takiej patologii. Trochę czuć na zakręcie, że jednak może nas wyrzucić, jakbyśmy tak przeginali, ze względu na masę tego samochodu po prostu. No i dobra, wjedziemy, tutaj zaraz 100-200 sobie zbadamy. No, wiatr jest tutaj ciągle boczny, no i lecimy. Ale wjazd na autostradę, jechałby ze mną jakiś egzaminator, to by bił tutaj brawo, jak się pięknie włączyłem. No, 14,86 i plus 0,2% pod górkę. No, ja tutaj chyba czuję, że już tego prądu troszeczkę jakby nam brakło. Wiecie, z tymi hybrydami typu plug-in to jest tak, że właśnie jak się tak ciśnie na maksa dłużej, to czasami tutaj może prądu nie starczyć. Trzeba byłoby taką hybrydę sobie naładować. Przejdziemy, widać nas w lusterku, widać nas w lusterku, bardzo ładnie. No, Polacy to kulturka. Niemiec to by wyjechał, Niemiec to by w ogóle nie patrzył w lusterko, szczerze mówiąc. Tak wam, wiecie, mówię między nami. No i co? Kurczę, o ten jeden jeszcze więcej. 257 dziwnie tak. Tak jakby, kurczę, chyba nie było tu kagańczyka, może jakiś... Ale jest może kagańczyk, ale taki... Taki wiecie. Ja przepraszam, ale nie można tu tak szybko. O, dobra, już siadł na dupę. Tutaj jest ok fragment, żeby sobie tak 100-200 jeszcze raz zbadać. Będzie trochę z górki, no. Minus 1,1%, 14,27. Nie, no już tutaj nie było okazji pojechać szybciej. Ej, 257 km na godzinę według GPS-u. Ja już tutaj dam tryb hybrydowy na przykład. Ojejku, muszę na stację benzynową, bo już tutaj wypaliło paliwka. Nawet nie pokazuje zasięgu, ale dojadę. Ja Teslarz jestem, stary Teslarz już. Okej, mam nadzieję, że ten film, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. Ja tutaj zjeżdżam na stację benzynową podtankować. Widzimy się w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.